W Sanjurze Kęciosoporty mamy pewne miejsce, gdzie mieszkańcy mogą sobie odpocząć, jak i popływać w morzu, która jest od początku serialu wielką abstrakcją. Jak wytłumaczyć woda w wodzie? Dziś przyjrzymy temu na oczy. Jesteście gotowi? Więc lecimy. Zacznijmy od tego, że w epizodzie 185 SpongeBob, nazwę to Przyszło z Laguny. Ten odcinek opowiada o odkryciu dziwnych, tajemniczych fioletowych bąbelkach, które jakimś cudem przedostały się na błotnistą lagunę. Fioletowe bąbelki zapewniają żółtej gąbce i różowej rozgwieździe mnóstwo godzin zabawy, po czym wypatrzyli, że te bąbelki są strasznie elastyczne i według rozgwiazdy one smakują jak lukrecja. Jednakże Sandy Pisia jako naukowiec stwierdziła natomiast, że bąbelki są strasznie niebezpieczne. Po naprawdę długim pływaniu i odkrywaniu mnóstwo przyjemnych rzeczy, które szykuje dla nich ta bańka, epizod kończy się pęknięciem wielkiej fioletowej bańki nad Bikini Dolnym. Wbrew przewidywaniom przyjaciółki SpongeBoba nie jest to tragiczna. Eugeniusz Krab czerpie ogromne korzyści z całego zamieszania, a wszystko dobrze się kończy dla mieszkańców. Natomiast jeszcze nie odpowiedzieliśmy, co to za bańka i skąd ona się wzięła. Dlaczego one pochodzą z błotnistej laguny, dlaczego wiewiórka i tak ich się boi. Wszystko to może być po prostu wątkiem fabularnym, które ma uczynić odcinkiem bardziej niesamowitym, natomiast uważam, że tu ma jakieś większe znaczenie. Już można by się spodziewać po epizodzie. Jak już wiemy o tym, twórca naszej ukochanej kreskówki, Steven Hillenburg, był biologiem morskim. I chociażby wiele rzeczy z tego filmu animowanego wydaje się fikcyjna, to spora jego część są otwartych ciekawostkach biologów morskich. Przed chwilą wspomniałem, zjawisko błotnistej laguny ma naukowe wyjaśnienie. To dlaczego nie wykorzystywać fioletowej mazi, która wydostaje się z plaży? Więc postanowiłem przyjrzeć się bliżej, co tutaj kurde się dzieje. Jaka jest w takim razie mroczna prawda na błotnistej laguny? Przyjrzymy się bliżej. Wróćmy do tego odcinka, o co mówiliśmy, bo musimy z niego skorzystać, więc w takim razie zróbmy listę informacji, co wiemy o tych bańkach. Po pierwsze i najbardziej banalne, te kule szlamu są zrobione z jakiegoś fioletowego śluzu. Po drugie, są strasznie gęste i lepkie, można zobaczyć po obejrzeniu epizodu. Wiemy już, że mamy do czynienia z mazią o nietypowym kolorze, która występuje pod oceanem, ale wiemy także, że jest w stanie unosić się w wodzie, również odbijać. Widzimy, jak nie tylko SpongeBob, Kęciosoporty i Patryk Rozgwiazda unoszą się nad laguną, siedząc na bąbelkach, ale również skakują na jej powierzchni. Fioletowe bąbelki są także lepkie. Kiedy już bańka się na tobie przyczepi, to bardzo ciężko ją odczepić, jak w tej scenie z najlepszym przyjacielem Kochcika. A propos Rozgwiazdy powiedział nam także, że strasznie śmierdzą. Patryk narzeka, że zapach tych fioletowych bąbelków powoduje u niego nosa. Jeżeli wierzyć wiewiórce z Teksasu, wielkie bąbelki fioletowej mazi mogą być również niebezpieczne. Widzimy, jak Sandy Pisia, nie wiadomo z jakiego powodu, jest całkiem przekonana, że te bąbelki, które wyleciały stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich bikini. Nigdy nie widzieliśmy na to żadnych dowodów, biorąc pod uwagę fakt, że kiedy gigantyczna bańka wybucha, pozostaje po sobie jedynie szkodliwą substancją. Ta całkiem fajna porcja informacji w 23-minutowym epizodzie. Kiedy mówię o glonach, prawdopodobnie myślisz o zielonym mchu, który rośnie na powierzchni wody. Tak czy inaczej, nie mówimy o tego typu glonach. Glony występują w różnych kształtach, gatunkach i kolorach. Jeden z nich, Valonia ventricosa, bardzo przypomina te fioletowe bąbelki ze SpongeBoba. Ten jeden komórkowy organizm, znany również jako glon bąbelkowy, który występuje na całym świecie w regionach oceanów tropikalnych i subtropikalnych. Dobrze słyszałeś, to jest pojedyncza komórka. Ale nie dość, że ma ono słowo bubble w nazwie, to dodatkowo zachowuje się zupełnie jak bąbelki śluzu, które występują w serialu animowanym. Potrafi unosić się na powierzchnię oraz odbijać od różnych powierzchni na dnie oceanu, a także sprawiać wrażenie, że unosi się w wodzie. Glony bąbelkowe są również znane z tego, że bardzo szybko przemieszczają się z miejsca na miejsce. Jeśli jeden bąbelek pęknie, na pewno pojawią się kolejne. To dość popularna plaga wśród akwarystów, którzy wiedzą, że jeśli znajdą jednego wśród zbiorników, w najbliższym czasie pojawią się ich o wiele więcej. Fioletowe bąbelki zachowują się podobnie. Na początku epizodu widzimy tylko lub aż jedną bańkę, ale po kilku godzinach bańki stają się jakąś epidemią. Wojąc doniesienie medialne i ogólną panikę w mieście. A co z tym fioletowym kolorem? Valonia ventricosa zwykle ma odcień zieleni. Jej kolor może się tak naprawdę strasznie różnić. Przykładu może być czarny, turkusowy lub srebrny, co ostatecznie zależy od ilości chloroplastu w danej komórce.
Teraz odpowiedzmy na pytanie, czy może być fioletowy? Nie zupełnie. Choć to już jest naciągane, to jednak tym, co tak naprawdę obala tą teorię, jest jej lepkość. Ten glon jest twardy. Wygląda jak gładka perła lub kulka. Nie jest to płynna oraz lepka substancja jak kule mazi wywodzące z błotnistej laguny, więc ponownie jesteśmy w punkcie wyjścia. I zanim wam powiem o najbardziej prawdopodobnej teorii, musimy pomówić o zanieczyszczeniu. Istnieje ogrom teorii, które głoszą, że SpongeBob to tak naprawdę seria o zanieczyszczeniu oceanów. Nie ulega to wątpliwości, że w serialu z tych teorii jest nieco prawdy. W serialu animowano ilość przykładów zanieczyszczeń. Zanim zobaczylibyście, że żółta gąbka nie może dopłynąć z zanieczyszczeń pochodzenia ludzkiego. Sytuacja przybrała zły obrót. Jedna z popularnych teorii fanów zakłada nawet, że cała kreskówka jest alegorią globalnego ocieplenia, w którym SpongeBob Supporter reprezentuje wpływ człowieka na środowisko jako gąbka kuchenna. Patryk reprezentuje cywilizację zachodnią, gdyż jest mega leniwy oraz żyje od kamienia, a chciwy Eugeniusz reprezentuje wielkie korporacje kapitaliczne. Okej, uważaj, nie twierdzę, że wierzę w tą teorię, po prostu ona istnieje i są ludzie, którzy w nią wierzą. Ja sam stworzyłem dwa dziwne, niepotrzebne teorie. Steven Hillenburg w swoich wywiadach wspominał, że zanieczyszczenie jest jego osobistym problemem. Czy w takim razie bąbelki z błotnistej laguny mogą być pewnego rodzaju zanieczyszczeniem, przykładowo taką ropą z wyciekiem ropy lub czymś podobnym? Gdy obejrzysz ten film na YouTubie ze scenami mazi w błotnistej lagunie, zobaczysz, że jego opis rzucony na brzegi norweskich plaż i wygląda niemal identycznie jak lepkie bąbelki, które widzimy w tym odcinku SpongeBoba. Śmierci kolor zwłok meduz ciemnieje, co wyjaśnia, dlaczego prawdziwy szlam na norweskich plażach ma tak intensywny odcień fioletu, a bąbelki mazi w błotnistej lagunie są ciemniejsze niż żywe meduzy, które widzieliśmy w kreskówce. Janie się i unoszenie bąbelków, cóż, to także można bardzo łatwo wytłumaczyć naturą laguny. Powiedzmy o tym, że błotnista laguna jest najprawdopodobniej podwodnym jeziorem solanką, obszarem bardzo słonej wody wewnątrz oceanu. Woda bardziej słona oznacza, że jest gęstsza od wody wokół niej, dzięki czemu pod powierzchnią wody tworzy się oddzielny zbiornik wodny. Dlatego też, aby udowodnić, że może odbijać się od powierzchni błotnistej laguny, cała martwa meduza musiała być mniej gęsta niż te słone baseny, a już wiemy o tym, że meduzy są rzeczywiście mniej gęste niż laguna.